Kochamy Baha'u'llaha, bo nas zjednoczył. Dzisiaj jemy razem, pracujemy razem. Wszystko dzięki niemu. Rozumiemy nowe sprawy dzięki Baha'u'llahowi. Nauczył nas miłości Boga oraz miłości i jedności między nami. Właśnie dlatego teraz jemy i dzielimy się razem. Bóg nas pobłogosławił. Wszystko, co robimy, jest teraz związane z objawieniem Baha'u'llaha. Kiedy mamy spotkanie, kiedy zbieramy się razem, kiedy odmawiamy modlitwy, mamy taką piękną wspólnotę, gdzie wszyscy się znają i wszyscy są połączeni. Wiem więcej o moich sąsiadach, lepiej znam dzieci, które tu mieszkają, młodzież, która tu mieszka, dzięki naukom i objawieniu Baha'u'llaha. Moja rodzina powiększyła się, podwoiła i potroiła. Baha'u'llah nadał sens byciu rdzennym mieszkańcem i wobec tego mamy obowiązek wspomagać resztę świata tym, co Bóg nam dał. Prorocy i posłańcy od Boga, którzy żyli wśród nas, wspominali o zimie i wiośnie. Baha'u'llah jest tą wiosną. Toczy się historia. Historia o postępie ludzkości poprzez wieki, napędzanym naukami posłańców Boga. Posłańców prowadzących ludzkość przez kolejne etapy rozwoju, aż do obecnego świtu jej dojrzałości. Posłańcy Boga są jak nauczyciele dla ludzkości, niosący konkretne przesłania. Ich przesłania są dostosowane do możliwości pojmowania ludzi w czasach, w których się pojawiają. Teraz nadszedł czas Baha'u'llaha, posłańca Boga na dzisiejsze czasy. Baha'u'llah przyszedł, aby zjednoczyć ludzkość, aby ludzi wszystkich ras, narodów, klas społecznych i środowisk połączyła jedność. Nauki Baha'u'llaha inspirują miliony ludzi. Przemieniają sąsiedztwa, wioski i miasta w każdym kraju na świecie. Baha'u'llah przyszedł, aby przemienić cały charakter ludzkości, aby spowodować wewnętrzną i zewnętrzną zmianę w warunkach świata. Nauki Baha'u'llaha mają szeroki zakres i zasadnicze znaczenie. Ich główną cechą jest jedność ludzkości, ze wszystkimi jej konsekwencjami dla przekształcenia tych zasadniczych związków, które łączą ludy i narody, pomagając im wznieść się ponad wszelkie uprzedzenia, wspierać równość kobiet i mężczyzn, podnieść upadłych i wspomagać sprawiedliwość gospodarczą. Te nauki Baha'u'llaha stanowią koniec podziałów i inności. Nadszedł czas na zrozumienie, że wszyscy ludzie są jedną rodziną, na budowanie zjednoczonego świata,
który docenia różnorodność swoich narodów. Jest to nowy rozdział w historii ludzkości. Rozdział, który rozpoczął się 200 lat temu. Światło dla świata. Persja, 1817. Świat śpi. O świcie zwykłego dnia rodzi się niezwykłe dziecko w świecie ludzi. Będzie znane jako Baha'u'llah. Jako dziecko Baha'u'llah żyje jak książę. Jego ojciec to wybitny minister w rządzie, a jego przodkowie pochodzą z wielkich perskich dynastii. Baha'u'llah był cudownym dzieckiem. Był niezwykle uzdolniony intelektualnie. Jego postawa i sposób bycia zadziwiały wszystkich, którzy go spotkali. Dorośli pytali siebie nawzajem o Baha'u'llaha. Jak to jest, że to małe dziecko ma postawę i poziom zrozumienia lepsze niż nasze? Jego odpowiedzi były głębokie. Dziwili się, że nigdy nie chodził do szkoły. Jego inteligencja i duchowość przewyższała wszystkich. W miarę jak Baha'u'llah dorasta, odwraca się od życia w luksusie i sławie. Zamiast tego oddaje się pomocy biednym i ciemiężonym. W wieku 22 lat Baha'u'llah miał zastąpić ojca na stanowisku ministra w rządzie, gdyż taki był zwyczaj w owych czasach. Baha'u'llah odmówił tego stanowiska, wolał zostać zwykłym obywatelem. Dzień po dniu byli ludzie w potrzebie. Pomagał biednym. Od rana do nocy cały czas przychodzili odwiedzający. Dlatego otrzymał przydomek Ojciec Biednych. Kochał wszystkich tak samo, poświęcając swoje życie dla wszystkich. Poświęcenie samego siebie nie jest łatwe. Ktoś, kto się poświęca dla innych, jest wyjątkowy. Ma wielką zdolność do miłości. Poświęcenie się Baha'u'llaha służbie potrzebującym wyraźnie kontrastuje z postawą ówczesnej arystokracji. W późniejszym okresie życia Baha'u'llah ukazywał tymczasową naturę materialnego świata i wszystkich jego bogactw, opowiadając historię ze swojego dzieciństwa. Opisuje, jak będąc małym dzieckiem, ogląda teatrzyk marionetek podczas wesela starszego brata. Bardzo szybko marionetki zaczęły się poruszać. Małe postaci oznajmiły: jedzie jego wysokość, przygotujcie miejsca. W końcu przyjechał król. Bardzo majestatyczny, wyniosły, z koroną pełną blasku. Rozległy się strzały. Zagrały trąby i nagle namiot napełnił się dymem. Przedstawienie skończyło się, a 20 minut później z tyłu namiotu wyszedł mężczyzna, niosąc małe pudełko. Baha'u'llah zatrzymał go i zapytał: co to za pudełko? Mężczyzna odpowiedział mu: wszystko, co widziałeś, książęta, król, ministrowie, wszystko, co widziałeś, jest teraz zamknięte w tym pudełku. Baha'u'llah opowiada tę historię, aby wytłumaczyć prawdziwy cel naszej fizycznej egzystencji. Niedługo ten zewnętrzny blichtr, te góry kosztowności, te ziemskie próżności, te dumne i aroganckie osoby zostaną złożone do trumien i grobów, tak jak do tego pudełka. Zatem każdy wnikliwy człowiek winien skupić wzrok na wiecznym celu.
Za pomocą tej historii Baha'u'llah ukazuje ulotność tego życia, jego przemijalność. Prawdziwa natura istot ludzkich jest taka, że tak, mamy materialną istotę, która żyje w tym świecie i przemija, ale mamy też duszę, która pochodzi od Boga, jest wieczna i będzie trwała długo po śmierci fizycznego ciała. Baha'u'llah naucza nas, że Bóg dał każdemu z nas duszę, cechy i atrybuty, takie jak współczucie, sprawiedliwość i przebaczenie, tworząc nas jako istoty szlachetne. I każdy z nas ma zdolność odzwierciedlenia tych cech, które pochodzą od Boga. Baha'u'llah mówi: stworzyłem cię szlachetnym, a przecież poniżyłeś się. Podnieś się więc ku temu, do czego zostałeś stworzony. Człowiek został stworzony, aby przyczyniać się do poprawy społeczeństwa, aby rozwijać cywilizację. I może on to robić dzięki wiedzy, że jest szlachetną duszą, szlachetną istotą. Kiedy rozumiemy, że dusza została stworzona na podobieństwo Boga, za każdym razem, kiedy widzimy kogoś, najważniejszą rzeczą, której szukamy, to nie kolor skóry, nie płeć, ale jego dusza. To poprzez duszę rozumiemy się wzajemnie. Wiemy, że jesteśmy jednością. Baha'u'llah powiedział: stworzyliśmy was wszystkich z tego samego pyłu, abyśmy się nie wynosili jedni ponad drugich. Gdyby każdy mężczyzna i każda kobieta to zrozumieli, ludzie świata zjednoczyliby się, a równość kobiet i mężczyzn stałaby się rzeczywistością. Baha'u'llah przyniósł nam prawa i zasady, aby przemienić społeczeństwo. Przedtem myślano, że kobiety nie są w stanie podejmować decyzji, nie mogły studiować. Ale dzisiaj, dzięki objawieniu Baha'u'llaha, nauczyłyśmy się, że jako kobiety odgrywamy bardzo ważną rolę, uczestnicząc w naszej społeczności. Mężczyźni i kobiety są jak dwa skrzydła ptaka, co oznacza, że ludzkość nie może czynić postępu, jeśli obydwa skrzydła tego ptaka nie są silne. Dlatego Baha'u'llah uczynił równość mężczyzn i kobiet warunkiem koniecznym dla postępu w tych czasach. Należy to koniecznie zaakceptować. Baha'u'llah przyniósł zasady, aby zjednoczyć ludzkość. Ludzkość ze swymi różnymi kulturami, plemionami, rasami i zwyczajami potrzebuje zasad, które mogą wszystkich zjednoczyć. – 1844. Życzliwość Baha'u'llaha, jego współczucie, wnikliwość i mądrość stają się szeroko znane w jego ziemi ojczystej. W tym samym czasie gwałtowny i dynamiczny ruch zaczyna się szerzyć w całej Persji. Młody człowiek, znany jako Bab, czyli Brahma, powstał, aby rozbudzić ludzkość i przygotować świat na długo oczekiwanego, obiecanego wszystkich czasów. Baha'u'llah staje się wybitnym zwolennikiem jego sprawy. Lecz nauki Baba spotykają się ze sprzeciwem ze strony władz. Kler i rząd potępiają go i bezustannie prześladują jego zwolenników. Giną tysiące. 1850. Plac wojskowy w mieście Tebriz. Bab zostaje stracony w dramatycznych okolicznościach. Po egzekucji Baba jego zwolennicy są dalej prześladowani, a kolejne tysiące z nich giną.
Bahá'u'lláh został fałszywie oskarżony i rozkazano, by go aresztować. Został aresztowany, zakuty w łańcuchy, bity, kazano mu iść boso, a później wrzucono do lochu zwanego Sióh Chál, co oznacza czarna otchłań. Było tam ciemno, nie było światła, było jedno wejście. Było niewiarygodnie brudno. Nie możemy sobie wyobrazić, jak straszne było to miejsce. Bahá'u'lláh miał na szyi ciężki łańcuch. Ślad tego łańcucha pozostał na całe jego życie. Kiedy patrzymy na tę tragedię, serce nam się kraje. Ludzie czekają wiele, wiele lat na przyjście ukochanego, a potem mu robią coś takiego. Ale w tym samym lochu Sióh Chál Bahá'u'lláh otrzymał inspirację od Boga, że to On jest objawicielem Boga na obecne czasy. Kiedy leżałem w więzieniu w Teheranie, mimo że dotkliwy ciężar łańcuchów i cuchnące powietrze nie pozwalały mi spać, to jednak podczas tych rzadkich chwil drzemki czułem, jak gdyby coś spływało z czubka mojej głowy na moją pierś. Niby potężny potok, który spada ze szczytu wzniosłej góry. Powiedział też, że jego głos wygłaszał słowa, których nikt nie był w stanie wtedy wysłuchać. Zatem w tak strasznej sytuacji, ta chwila światła, ten moment, kiedy jasność, kiedy światło się w nim objawiło, jest to po prostu niewyobrażalny kontrast. Jest to początek wielu przyszłych rzeczy i widzimy, jaki miało wpływ. Objawienie Boga ma wpływ na cały świat od tej chwili. Bahá'u'lláh doznaje 4 miesięcy ogromnego cierpienia w czarnej otchłani. Później z całą rodziną zostaje wygnany na zawsze z ziemi ojczystej. Chory i słaby, w przejmującym mrozie przemierza góry Zagros i dociera do Bagdadu. Jest to początek wygnania, które będzie trwało pozostałych 40 lat jego życia. Prawda o jego boskiej misji pozostaje jeszcze ukryta. Mija rok. Bahá'u'lláh udaje się na pustkowie, szukając samotności w górach w regionie Kurdystanu. Tam przez 2 lata poświęca się medytacji i modlitwie. Na długo pozostawiając mój dom i wszystko, co w nim było, wyrzekając się mojego życia i wszystkiego, co się z nim wiązało,
Odszedłem sam i bez towarzyszy. Wędrowałem po pustkowiu wyrzeczenia. Ptaki na niebie były mi towarzyszami, a zwierzęta polne moimi druchami. Ten okres przypomina medytację Buddy w Bodh Gaya. 40 dni i nocy, które Jezus spędził na pustyni i odosobnienie Mahometa na górze Nur. Z czasem okoliczni mieszkańcy dowiedzieli się o obecności Baha'u'llaha, a historie o jego wspaniałości rozprzestrzeniły się po całym regionie. Kiedy przybył do nas, w te góry, doliny i jaskinie, spędził tu najspokojniejsze 2 lata swego życia. Spójrzmy, jaki to kontrast. Żył w ciężkich, spartańskich warunkach, a jednak były to jedyne 2 spokojne lata jego życia. Pokolenie przemija po pokoleniu, a pamięć żyje w umysłach ludzi. Ludzie o tym mówią do dzisiaj. Kiedy powraca do Bagdadu, nadchodzi czas wielkiej radości i święta dla wspólnoty. Oczywiście osoba Baha'u'llaha przyciągała wszystkich. Ci, którzy o nim usłyszeli, przybywali i chcieli z nim porozmawiać. Wielu prosiło Baha'u'llaha o radę. Kiedy Baha'u'llah mieszkał w Bagdadzie, wielu ludzi przybywało, by go zobaczyć, a on ich zawsze witał z wielką miłością. Baha'u'llah nauczał i mówił o dobrym charakterze, o prawości, wierności i wiarygodności, prawdomówności, jedności i o zasadach moralnych. I odradzał odwet na rzecz pokoju, równości i przyjaźni. Takie przesłanie przyniósł. Życiodajne słowa objawienia Baha'u'llaha spływają z cudowną prędkością i siłą z jego pióra. Przez całe życie objawia pisma w ilości ponad 100 tomów. Pisma, które zostały przetłumaczone na ponad 800 języków. Podczas pobytu w Bagdadzie pisze on: czyż nie jest celem każdego objawienia wpłynąć na przemianę całego charakteru ludzkości? Przemianę, która ujawni się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, która dosięgnie zarówno wewnętrznego życia, jak i warunków zewnętrznych? Bóg przysyła nam posłańców, czy też wielkich nauczycieli, a każdy z nich przyszedł z objawionym Słowem Boga. A Słowo Boga na obecne czasy to objawienie Baha'u'llaha. Słowo Boga ma potencjał, siłę, aby przemienić duszę ludzką. Lecz ludzkość musi nauczyć się go używać, aby nie było ono tylko dla mnie, nie tylko dla mojej osobistej przemiany, ale dla przemiany mojej społeczności. Im bardziej uczymy się rozumieć Słowo Boga, tym bardziej rozwijamy naszą zdolność, aby czynić wysiłki przyczyniania się do polepszania świata. Tak Słowo Boże zaczyna żyć, kiedy wyrażane jest w służbie i modlitwie. Objawienia Baha'u'llaha nie da się wyrazić słowami. Nie wiadomo nawet, jak je opisać. Najpierw przemienia ciebie, potem wychowujesz swoje dzieci i kształcisz je pod wpływem tych nauk. Relacje w rodzinie zmieniają się na lepsze. Później rozwijasz swoje zrozumienie służby i chcesz przekazać je społeczeństwu.
Kocham nauki Baha'u'llaha, które mówią, że jesteśmy jak ogród pełen kwiatów, różnych kolorów, różnych kształtów. Więc rozumiemy, że stanowimy jedność, a kiedy to rozumiemy, musimy pracować nad tą jednością. I w trakcie pracy na rzecz jedności służymy innym, pomagamy innym. W dzisiejszych czasach łatwo jest się pogrążyć w skupianiu się na własnych problemach, własnych pragnieniach i żyć wokół tego. Baha'u'llah zachęca nas, abyśmy odwrócili się od nas samych i pomyśleli o innych. Zauważamy, że prawdziwe szczęście nie przychodzi, kiedy spełniamy swoje własne pragnienia, ale kiedy dajemy komuś wsparcie lub gdy pomagamy mu osiągnąć coś, czego sam nie mógł zrobić. To była dla mnie prawdziwa zmiana sposobu myślenia, móc służyć wspólnocie i zachęcać innych do tego samego. Jest jeden cytat Baha'u'llaha, który bardzo lubię, a w którym mówi on: poprawę świata można osiągnąć przez czyste i dobre uczynki, przez godne polecenia i właściwe zachowanie. Sprawia, że zastanawiam się, co dobrego mogę osiągnąć w moim codziennym życiu. Jaki uczynek zadowoli Boga, a który będę mogła spełnić w moim życiu i życiu społeczeństwa? Naszym celem życia jest teraz służba. Nadal mamy rasizm. Czarni przeciwko białym, skłócone narody. Ale kiedy wszyscy zbieramy się razem, mamy tę więź i możemy przynieść jedność społeczności i światu. Słowa Baha'u'llaha zwiększają zrozumienie u ludzi i umożliwiają członkom społeczności wznieść się na wyższy poziom i pracować razem. W mojej społeczności widzę, że kiedy ludzie okazują sobie miłość, jedność i razem współpracują, dzielą się swoją różnorodną wiedzą i uczą się od siebie nawzajem. Bóg dał wszystkim wiedzę nie tylko na korzyść niektórych. Umocnienie oznacza posiadanie wiedzy o tym, kim jestem, co jest wokół mnie, jaki jest cel Boga dla ludzkości. Kiedy już to rozumiemy, szukamy sposobów, by pomagać innym w nabywaniu tej wiedzy i w przyczynianiu się do przemiany wedle swoich zdolności. Baha'u'llah przyszedł, by nauczać biednych, leczyć ich i pomagać słabym. Baha'u'llah przyszedł, by to robić. Nadszedł czas na zmianę. Stare sposoby robienia rzeczy zniknęły. Kiedy uderzył w nas cyklon, wielu z nas prawie straciło nadzieję. Objawienie Baha'u'llaha bardzo nam pomogło przyjąć postawę wytrzymałości. Kiedy Baha'u'llah przyniósł swoje objawienie do Tany, wpływ, jaki miało na tę wyspę, był ogromny. Moc i siła cyklonu nie były w stanie przezwyciężyć duchowej siły w ludziach. Zamiast stracić nadzieję, nie poddali się. Powstali.
To fizyczny dowód na istnienie czegoś w nich. Była w nich siła Boga, która motywowała ich do działania. Nie stracili nadziei. – 1863. Wpływ Baha'u'llaha i jego nauk cały czas drażni perskie władze. Za ich namową sułtan Imperium Osmańskiego zsyła go jeszcze dalej od ojczyzny. Przed wyjazdem z Bagdadu Baha'u'llah zbiera swoich towarzyszy na 12 dni w ogrodzie zwanym Rezwan nad rzeką Tygrys. To właśnie tam, gdzie stał jego namiot pośród alejek różanych, Baha'u'llah ogłasza publicznie po raz pierwszy, że to on jest obiecanym posłańcem Boga na ten dzień. W tej oto chwili rozpoczyna się nowa era w historii ludzkości. Wszystko ulegnie zmianie. Ogrom przemiany, do której wzywa Baha'u'llah, zawarty jest w niektórych słowach, którymi mówi on o tych dniach. To, co było ukryte, jest teraz objawione, a to, co było niewidoczne, już nadeszło. Powstańcie, by powitać ten dzień. Dzień, w którym bramy nieba zostały otwarte, a obłoki wieczności padały deszczem. Jego słowa wyzwalają falę duchowej energii, której skutki obejmą swoim zasięgiem niezliczone pokolenia w przyszłości. Baha'u'llah wraz z rodziną i towarzyszami wygnany jest w głąb Imperium Osmańskiego. Najpierw do Stambułu, potem do Adrianopola. Władze pragną raz na zawsze pozbyć się jego wiary. Lecz wpływ Baha'u'llaha jest nie do zatrzymania. Mijają lata. W 1868 roku raz jeszcze jest wygnany, tym razem do surowej i odległej kolonii na obrzeżach Imperium Osmańskiego, do miasta więziennego Akka. Trudno jest opisać przybycie Baha'u'llaha do Akki. Było gorąco, bezwietrznie. Od bramy morskiej miasta więziennego prowadzono ich przez ciemne, wąskie uliczki. Baha'u'llah i jego rodzina zostali zabrani do więzienia, zniszczonego budynku, w opłakanym stanie. Prosili strażników więzienia o łyk wody, lecz strażnicy odmówili im pożywienia i wody. Wreszcie dali im coś niechętnie, lecz wody nie dało się pić. Przez te nieludzkie warunki 3 osoby wtedy zmarły. Baha'u'llah opisał swoje cierpienia w swoich świętych pismach i to, że był gotowy dźwigać ciężar łańcuchów, abyśmy mogli być uwolnieni z niewoli. I zgodził się być więźniem w potężnej fortecy, aby uwolnić ludzkość. Wysączył on do dna kielich goryczy, abyśmy mogli żyć w radości i szczęściu.
Pozwoliliśmy, by nas poniżono o wierzący w jedność Boga, ażebyście wy byli wywyższeni i znosiliśmy rozliczne utrapienia, ażebyście wy prosperowali i rozkwitali. Podczas swojego wygnania i uwięzienia Baha'u'llah pisze listy do monarchów i rządzących owych czasów, otwarcie głosząc swoją pozycję objawiciela Boga na ten dzień. Baha'u'llah napisał te listy do królów i rządzących świata w wieku imperiów. Był to czas w historii, kiedy kilku władców rządziło większością świata. Baha'u'llah nawołuje tych władców do czegoś bardzo ważnego. Nawołuje ich do pokoju i do tego, by zapewnili, żeby potężni świata nie krzywdzili swoich poddanych. Jakże niezwykłe jest to, że ten więzień w tak strasznych warunkach pisze do władców i królów owych czasów, by wskazać im, jak prowadzić ludzi ze współczuciem i sprawiedliwością. Przekazał im, że władca winien słuchać swoich poddanych, rządzić dbając o biednych i konsultować się we wszystkich sprawach. Zasada konsultacji jest sposobem podejmowania decyzji w sposób, który pozwala skupić się na docieraniu do prawdy oraz ogólnym dobru. Poprzez konsultacje grupy osób mogą dzielić się i wyrażać swobodnie swoje idee, a potem kolektywnie, za pomocą siły jedności grupy, poprzez konsultacje możemy podejmować wspólne decyzje. To, że możemy budować jedność w tak namacalny sposób, jest ogromnym darem, który dał nam Baha'u'llah. Baha'u'llah zrobił coś nadzwyczajnego. Bardzo rzadko widzi się osoby, które nawet nie chodziły do szkoły, razem z ludźmi wykształconymi na uniwersytetach i żeby jeszcze omawiali oni wspólnie różne sprawy, aby znaleźć wspólny punkt widzenia. Konsultacja może służyć jako środek oddania głosu szerokim rzeszom ludzi. Baha'u'llah naucza, że jest ona dla wszystkich. Wszyscy jesteśmy zachęcani, aby uczestniczyć w tym procesie. Jest on ściśle związany z osiągnięciem sprawiedliwości na naszej planecie, gdyż wszystkie grupy mają prawo, przywilej i obowiązek uczestniczenia w procesie konsultacji. Żyjemy w czasach, gdy jest coraz trudniej ukryć, ilu ludzi na świecie cierpi. Ile niesprawiedliwości, ile wyzwań stoi przed ludzkością. Nie chcemy tylko pozbyć się niesprawiedliwości. Chcemy budować sprawiedliwość. Kiedy spotykamy się, aby szukać strategii, rozwiązań, sposobów radzenia sobie ze złożonymi wyzwaniami społecznymi, musimy to robić w sposób, który buduje jedność, w sposób, który wzmacnia współpracę, który buduje zgodę. Baha'u'llah uczy nas, że siła sprawiedliwości, ta zdolność naszej duszy, która pomaga nam odróżnić prawdę od fałszu, traktować innych w uczciwy sposób, jest istotą tego procesu. Sprawiedliwość jest najpotężniejszym narzędziem do ustanowienia jedności. Mamy teraz szerszą wizję znaczenia jedności. Reprezentujemy różne kultury, języki, pochodzenie etniczne i jesteśmy jednością, bo jesteśmy wszyscy dziećmi tego samego Boga. Świat ogarnął wielki zamęt, a umysły ludzi są w stanie całkowitego zamieszania. Prosimy Wszechmogącego, aby łaskawie oświetlił ich chwałą swojej sprawiedliwości i pozwolił im odkryć to, co przyniesie im korzyść we wszystkich czasach i warunkach.
Baha'u'llah spędza 9 lat za murami miasta więziennego Akka. Z czasem zarządcy miasta zaczynają go kochać i podziwiać. W końcu ignorują rozkaz sułtana i proszą, a nawet błagają Baha'u'llaha, aby opuścił mury miasta. W końcu Baha'u'llah przenosi się w miejsce poza bramami miasta, zwane Bachi. Przez ostatnie 12 lat swojego życia Baha'u'llah mieszkał w Bachi. Odwiedziło go tam wiele ważnych osobistości. Jedną z nich był Edward Granville Brown, profesor Uniwersytetu Cambridge, który opisał swoje pierwsze spotkanie i głębokie wrażenie, jakie ono na nim wywarło. Znalazłem się w dużym pomieszczeniu. Sekunda albo dwie upłynęły, gdy z drżeniem zaciekawienia i lękiem uświadomiłem sobie, że pokój nie był pusty. W kącie, tam gdzie tapczan stykał się ze ścianą, siedziała zadziwiająca i dostojna postać. Te przenikające oczy zdawały się czytać do głębi duszy. Nie było potrzeby pytać, w czyjej obecności się znajdowałem, gdy skłoniłem czoło przed kimś, kto jest przedmiotem przywiązania i miłości, których królowie mogli pozazdrościć, a do których imperatorzy mogliby próżno wzdychać. Łagodny, dystyngowany głos poprosił, abym usiadł, a następnie kontynuował. Przyszedłeś spotkać więźnia i wygnańca. Pragniemy tylko dobra świata i szczęścia dla narodów. Aby wszystkie narody zjednoczyły się w jednej wierze i aby wszyscy ludzie stali się braćmi. Oby więzy serdeczności i jedności między synami ludzkimi zostały zacieśnione i różnice ras zostały zniesione. Jakaż jest w tym szkoda? Ale tak się stanie. Te bezowocne spory, te rujnujące wojny przeminą i zapanuje największy pokój. Maj 1892. Po 40 latach cierpienia i wygnania w imię ludzkości, Baha'u'llah odchodzi z tego świata, tutaj w Bachi. Miejsce jego spoczynku, teraz odnowione i upiększone, jest duchowym sercem i miejscem pielgrzymek milionów ludzi z całego świata, którzy w swoich wspólnotach codziennie starają się wprowadzać w życie nauki Baha'u'llaha o jedności, sprawiedliwości i równości. Zmiana, do której nawołuje Baha'u'llah, jest przeogromna. Nie nawołuje on tylko do współpracy w strukturach społecznych i w związkach międzyludzkich, ale wzywa do dogłębnego przemyślenia, sformułowania na nowo koncepcji związków i relacji, tak aby ucieleśniały zasadę jedności ludzkości. Będzie to wymagało współpracy z innymi, interakcji z innymi, uczenia się z doświadczeń i patrzenia przez pryzmat tej wspaniałej, ogromnej wizji. Wizją Baha'u'llaha jest jedność na świecie, więc z pewnością jedność przyjdzie także do wioski.
Niektórzy, włącznie ze mną, myśleli, że nie jest możliwe zjednoczenie wszystkich, ponieważ ludzie mają różne opinie. Ale teraz jesteśmy pewni, że wizja Baha'u'llaha stanie się rzeczywistością. Wpływ jego objawienia jest teraz widoczny w naszej społeczności. Kiedy starsi, młodzież i wszyscy dyskutują wspólnie, widać jedność myśli. Dzięki przyjściu Baha'u'llaha ujawnia się duchowy potencjał każdej osoby. Jeśli będziemy postępować zgodnie z naukami Baha'u'llaha i jego objawieniem, już będziemy w raju, w naszych własnych domach. Pochodzę ze wspólnoty w Panamie, rdzennej wspólnoty. Wspólnoty, której wielkim problemem był analfabetyzm. Ale kiedy pojawiło się w niej objawienie Baha'u'llaha, wpłynęło ono na myślenie i kulturę. Spowodowało zmianę i transformację wypływającą z wnętrza ludzi. Baha'u'llah mówi o roli edukacji w rodzinie, narodzie, rasie. I po raz pierwszy przyjaciele zrozumieli, że edukacja jest potężnym światłem, które poprowadzi ich do wyzwolenia. Jeśli objawienie Baha'u'llaha jest jak mocne światło, które przemieniło taką wspólnotę jak nasza, czyż nie jest to możliwe, że może przemienić każdą społeczność w każdym miejscu na świecie? Misja Baha'u'llaha ma inną skalę niż w przeszłości, w tym sensie, że chodzi w niej o stworzenie nowej cywilizacji, uduchowionej, światowej cywilizacji. Próbujemy uczyć się, jak budować różne społeczności, tworzyć inną kulturę, odzwierciedlającą nauki Baha'u'llaha, poświęconą służbie, współpracy z innymi w wielkich przedsięwzięciach, w jedności, pracując z ludźmi z różnych środowisk. Taka jest właśnie koncepcja religii, którą znajdujemy w objawieniu Baha'u'llaha, która prowadzi nas do kolejnego etapu ewolucji ludzkości, czyli zjednoczenie rasy ludzkiej. Toczy się historia. To historia o spotkaniu ludzkości z Bogiem. Spotkaniu, które rozgrywa się na całym świecie, w wioskach i na osiedlach, miastach i metropoliach, w którym każda dusza jest niezastąpionym uczestnikiem. Jest to spotkanie pełne obietnicy, oświetlone słowami Baha'u'llaha. Błogosławiony jest ten, który przedkłada swojego brata ponad siebie. W ogrodzie twego serca nie sadź niczego prócz róży miłości. Jesteście owocami jednego drzewa i liśćmi jednej gałęzi. Ziemia jest tylko jednym krajem, a ludzkość jego obywatelami. Światło jedności jest tak potężne, że oświetlić może całą ziemię. Oto tylko ten oto pokrzywdzony znosił udręki i cierpienia, objawiał święte wersety i przytaczał dowody, ażeby ugasić ogień nienawiści i wrogości, by horyzonty serc ludzkich oświeciło światło zgody i aby osiągnęły one prawdziwy pokój i szczęście. Światło dla świata.